spać, nie pozwalam. Niech się pan uspokoi. Ale mam badania, nie są zdrowe, proszę, no. Proszę, nie pozwalam, no. Niech się pan uspokoi. Zapobiegawczo. No nic nie da. Błagam, te świnki to wszystko, co mamy, no. Nie pozwalam, no. Dziś w odcinku Kazimierz i Beata są przerażeni losem ich córki. Nie płacz, Becia. Odzyskamy ją. A jak się nie uda, Kasiu? Uda się. Już moja w tym głowa. Porywacze czekają na dostarczenie okupu za porwanych Martę i Wojtka. Co ona tu robi? Nie było mowy o dwójce. Ale się nawinęła, to ją przy okazji zgarnęliśmy. Ale zlecenie mieliśmy tylko na chłopaka. Ziutek zaskakuje Angelikę. Bonjour. Pan Ziutek? No jak na prawdziwym wybiegu. A jak? U nas w rodzinie modeling ma się we krwi. Zdesperowani rolnicy muszą zastawić sprzęt z powodu afrykańskiego pomoru świń. Jakieś problemy z gospodarstwem? Zawsze można wystąpić o dotację. Panie, no nie o to chodzi, no we wsi świńska zaraza. Kazimierz i Beata byli przerażeni porwaniem Marty dla okupu. Bali się powiadomić policję, bo konsekwencje mogły być tragiczne. Na szczęście mogli liczyć na pomoc Mariusza. Nie płacz, Becia. Odzyskamy ją. A jak się nie uda, Kasiu? Uda się. Już moja w tym głowa. Cześć, szefie. Cześć. Dobrze, że jesteś. Jakieś wieści? A detektyw Korynta? Coś wie? Nic. Pieprz Korynt, to wszystko jego wina. Nie chciał, żeby porwali syna, co ty? Wiedziałem, że ten związek to nie przyniesie nic dobrego. Kaciu, ale kto mógł to przewidzieć? Korynt sam mówił, że dostawał pogróżki, No, odnowił kontakt z synem i porwali chłopaczka dla okupu. a przy okazji naszą Martę. A gdzie jest teraz Korynt? Zbiera pieniądze. A ile chcą? Po milionie od głowy. Nie, no to jakiś kosmos jest. Masz tyle? No skąd? Muszę wyprzedać część majątku, a to trochę potrwa. Nie płacz, Becia, no. Pojadę do banku. Wyciągnę wszystko, co mamy. Zerwę lokaty. Na pewno zbieramy kilkaset tysięcy. Zaczekaj, Kazimierz, spokojnie. Zaczekaj, najpierw trzeba negocjować. Pieniądze nie grają roli. Najważniejsza jest Marta, nie będę się targować o życie dziecka. No co byście poszaleli? Jeżeli tak łatwo dacie milion, to zaraz zażądają drugiego. Tak? Mariusz na pewno miał rację, ale w tamtym momencie liczyło się tylko życie Marty. Pieniądze można odpracować, a życia dziecka nikt nie zwróci. Pod nieobecność Mariusza Angelika musiała sobie radzić sama. Zaskoczyła ją niecodzienna wizyta pana Ziutka. Bonjour. Pan Ziutek? No jak na prawdziwym wybiegu. A jak? U nas w rodzinie modeling ma się we krwi. No właśnie, a co u córki? To właśnie prezent od niej. No, krawiectwo najwyższych lotów. Z Paryża. No to zadbała o pana. No, ale to bardzo drogie było. Ale nie po to chciałem się pogodzić z córką, żeby od niej coś dostawać, no. No ale wie pan, chciała panu pewnie sprawić przyjemność. No tak, dlatego przyjąłem, żeby jej przykrości nie robić. Ale nas ładnie ugościła. A to byliście u niej? Tak, 3 dni. No, chciała, żebyśmy zostali dłużej, ale wyjechaliśmy. A dlaczego? Serce się rwie, ale trzeba zachować umiar, no. To tak jak z głodnym, no. Jeżeli się za dużo naje,
to umrze. No nie umrze pan przecież od widoku córki dzień czy dwa dłużej. No tak, no, ale nie chcemy z Grażynką niczego zepsuć i tak małymi kroczkami, żeby było lepiej, no. Ziutek bardzo przeżywał odnowienie kontaktów z Oliwią. Było widać, że starał się nie zaprzepaścić szansy, którą dała mu córka. Sfrustrowani hodowcy świń, którzy stracili całą trzodę z powodu zarażenia wirusem, próbowali walczyć o swoje interesy. I chłopie, i kto to widział, żeby zdrowe zwierzęta wybijać? Tak. No. We wsi wykryto ognisko choroby. Ale nie u wszystkich. No. Trzeba było przestrzegać odpowiednich warunków. Dostaliście państwo pisma. Panie, a kogo stać na te maty dezynfekcyjne i te prysznice przed wejściem do chlewika? Takie są przepisy. Musieliśmy zapobiec epidemii. A z czego my będziemy teraz żyć, co? Będą odszkodowania. Tak, słyszeliśmy to wasze stawki, a nie to. Nic nie poradzę. Wnioski należy składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Sołtys pomoże je wypełniać. Nie wierzę. Tym z Podlasia też żeście proponowali. No, miesiącami Obiecaliście czekają. i co? Miesiącami czekają. A. No. Heniek. Patrzcie, chłopy! Heniek, mój szwagier, ty przez ciebie, ty, bigo, ty, co? Ty w mordę kopany, psia krety! No ale dobra, do sedna. Ja tutaj przyszedłem z interesem. O. Aha. I co, pewnie chce pan to sprzedać? Nie. Chciałbym to dać na przechowanie. A, przechowanie. Tak. No to ile bym mógł dostać się za niego? Co? Ja wiem. Co tak długo, Ziutek? Sprzedać ten musikor czy nie? Uspokój się. A już myślałam, że Ziutek faktycznie się zmienił. Wyglądało jednak na to, że nie zrezygnował z dawnych nawyków. Panie Ziutku, no i co, znowu pan machlojki robi? Ale skąd, pani Angeliko? To tylko przyjacielska przysługa. Przysługa? No tak, no szedł pijany, a wie, że w Lombardzie no to wy pijanego nie obsłużycie. Akurat szedłem, no i koleżeńska przysługa, no. Panie Ziutku. Jak pani mi nie wierzy, to zaraz potwierdzimy. Jak było z tym zegarkiem? Czy to prawda? Jak był świadkiem? No. Nie przyjmę tego, Dlaczego? bo pan nie jest tego właścicielem, a właściciel jest totalnie zalany. Taki zaprzyjaźniony jesteś, nie umiesz nic załatwić. Tak? Przecież to nie moja wina. Dupa jest i kwalifieta. Tak? Dawaj ten zegarek, zaraz dostaniesz kasę. Pani Angeliko, to już jest sprawa honoru, no przecież zna mnie pani, no. Przyjdę i wykupię. Przykro mi. Dlaczego? Panie Ziutku, ja to robię dla pańskiego dobra. No jeżeli tak, to może niech pani to przyjmie. No co miałam zrobić? Przyjęłam tamten scyzoryk, a zaraz po wyjściu pana Ziutka zadzwoniłam do pani Grażynki. No i? Nic nie wskóraliśmy. Jak to? Policja ludzi przepędza, a świnie jak biją, tak biją. Może to się jeszcze jakoś zatrzyma? Nie, sieradzki jedynie spełnia ich wymogi. Świnie na kracie, bez ściółki trzyma, dezynfekcja przed wejściem. No ale on ma 300 sztuk, stać go. No, a cała wieś stratna, pewnie w łapę dał. A nie gadaj byle czego. No ale nie gadam byle czego. Co my teraz zrobimy? Nie wiem. To nie dostanę pieniędzy na studia? Przecież mieliście sprzedać świnie. Ale widzisz, co się dzieje, nie? No ale ja muszę zapłacić za akademik, stołówkę. Córuniu, twoja szkoła jest najważniejsza. Ty się musisz wyrwać z tej wsi. Jak tak dalej pójdzie, to tutaj w ogóle żadnych perspektyw dla młodych nie będzie. No nie martw się, coś pomyślimy i wymyślimy, no, córeczko. Marta i Wojtek przez cały czas byli w rękach porywaczy, którzy czekali na okup od Kazimierza i Korynta. Co to? Jasne. Co ona tu robi? Nie było mowy o dwójce.
Ale się nawinęła, to ją przy okazji zgarnęliśmy. Ale zlecenie mieliśmy tylko na chłopaka. No to jest zmiana. Zmiana? To nam może popsuć całą akcję, debile. Potrzebuję więcej ludzi. Do obserwacji Lombardu na cichej. Czekajcie, telefon dzwoni. Halo? Jasne, dzięki. Co jest? No nic. Do starego tej małej przyjechał jego pracownik. Właśnie tym mówiłem. Znam go! Nie chcielibyście mieć z nim do czynienia. Wściekli porywacze postanowili skontaktować się z Kazimierzem i przypomnieć mu zasady współpracy. Miałeś wykonywać polecenia. Rozwalimy ją. No przecież szykuję pieniądze. Może i tak, ale miałeś trzymać gębę na kłódkę. Nie dzwoniłem na policję. Wiemy, że przyjechał do was pracownik. No przyjechał, ale przyjechał w sprawach służbowych. Masz mnie za debila? Nie. Będzie kara. Zostawcie ją, zrobię wszystko. To najpierw każ temu swojemu pracownikowi wracać do roboty i tam siedzieć. Dobrze. A jak ci przyjdzie do głowy robić coś innego, to koniec z córeczką. Drugiego ostrzeżenia nie będzie. Ale... Słyszałeś? Tak, muszę obserwować dom, ale jest coś ważniejszego. Co? Skoro tak chcą, żebym wrócił do Lombardu, to muszą mnie też kontrolować. No i co? Wykorzystamy to. Porwanie dla okupu to jest dość złożona akcja. Na każdym kroku coś może pójść nie tak. No, strach porywaczy nie jest dobry, ale ludzie w stresie popełniają błędy. Na to liczyłem. Angelika właśnie skończyła obsługiwać klienta, kiedy do Lombardu wrócił zdenerwowany Mariusz. O, dzień dobry. Kto to łaskawie raczył przyjść do pracy? Sorry. Ty coś się stało? Porwali córkę Kazimierza. Co? Ale jak to? Dlaczego? Chcą okupu. Boże. Byłam przerażona tym, co powiedział mi Mariusz. Nie mieściło mi się to w głowie. Myślałam, że wszyscy jesteśmy bezpieczni, a tu takie coś. Powinienem być przy szefie i jego rodzinie, ja byłem uziemiony w Lombardzie. Musiałem jakoś dopaść ludzi, którzy nas obserwowali. Panie, chciałem pryskiwacz zastawić. No tak. No, sprzęt jest wyraźnie używany. No ale panie, ma swoją wartość, nie? Nie będzie pan już go potrzebował? Już nie. Jakieś problemy z gospodarstwem? Zawsze można wystąpić o dotację. Panie, no nie o to chodzi, no we wsi świńska zaraza. No tak słyszałem. Afrykański pomór świń. Tak, wielu słyszało, panie. A mi całe stado świń wybili. Cholera. No ale to należy się panu jakieś odszkodowanie. Panie, zanim wypłacą, to ja muszę za coś żyć, tak? A jak wypłacą, panie, to przyjdę i sprzęt wykupię, no. Niby oglądałem ten sprzęt, ale cały czas lustrowałem otoczenie. Starałem się wypatrzyć obserwatora, który musiał gdzieś tam być. No, 3000 mogę dać. Ile? No panie, tu jest napisane, że 10 000, nawet ponad, no panie. Sprzęt jest nowy, poza tym na sprzedaż, a pan chce zastawić. No panie, to daj pan przynajmniej 3,5 tysiąca, no. Naprawdę nie mogę. No ale panie, no 3,5 tysiąca, no bądź pan, że człowiekiem. No ta zaraza mnie całkowicie wydobiła, no panie. Dobra, 3200 to jest ostatnie słowo. Ale... Dobra, niech będzie moja strata. A ta choroba to... Tym się można zarazić? Nie, podobno dla ludzi nieszkodliwa. No to po co zabijać te świnie? No pani, ja też nie pojmuję. No podobno świniom to szkodzi, nie? Tak, świnie padają od tego. To jest pewnie po to, żeby nie zarazić zdrowej trzody. No, moje były zdrowe. Ja nawet papiery mam na to. Poważnie? Teraz biurokracja jest ważniejsza niż człowiek. Nawet zwierzaki są nieważne, wie pani? Nie, no, ale coś chyba musi być na rzeczy, no bo bez powodu by przecież ich nie zabijali. No, o kasę chodzi. Nie o co. Ale jaką?
No pani, nasze dobijają, żeby przywieźć z Danii albo z Holandii, nie? Tak pan myśli? No pewnie. No ktoś na ten biznes kręci. O, i cała tajemnica. Ej. Ma pan dowód może? Teraz. Tak, proszę. Było mi żal tego hodowcy, bo chyba niczym nie zawinił, a stracił zdrowe zwierzęta. No ale nie znałam się na tych sprawach, więc trudno mi było ocenić, kto ma rację. No i jak? Ech, 250 000. No ale chcieli 1 000 000. No wiesz, nie jest tak łatwo na szybko zebrać takie pieniądze. No i co teraz będzie? Złożyłem wniosek do banku o pożyczkę gotówkową. Mają dać odpowiedź. No powinni się zgodzić, przecież mamy dom, lombard, samochody. Powiedzieli, że na szybko mogą dać 200 000, ale ktoś musi wyżej, wiesz, zadecydować. Nie u nas w oddziale. Kto to? Nie spodziewałem się wizyty Korynta. Miałem nadzieję, że udało mu się zdobyć jakieś informacje na temat naszych dzieci. No i co powiedział detektyw? Porywacze dowiedzieli się o nim i kazali się go pozbyć. A nas też obserwują. Już jej nigdy nie zobaczymy, Kaziu. Nie będą ryzykować. Zależy im tylko na kasie. A ty masz pieniądze? 500 000. Będzie więcej, ale po południu. I to wszystko twoja wina. Moja? Tak. Zanim się pojawiłeś, żyliśmy sobie spokojnie. Ja też żyłem spokojnie. Akurat. To na ciebie polowali. Może, ale co to zmienia? Musieli mieć jakiś powód. I przez ciebie cierpi Marta. A to moja wina, że mój syn zakochał się w waszej córce? Przecież to ostatnia rzecz, jakiej bym chciał. Panowie, moglibyście przestać? I co? Nie. Nie? Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry. Pani Grażynka? We własnej osobie? Ale się z was eleganci zrobili. Najpierw elegancki pan Ziutek, teraz pani. To z włoskiego domu mody. Od córki dostałam. A, Bardzo pięknie. W czym możemy pani pomóc, pani Grażynko? No właśnie nie wiem. Co z tym Ziutkiem? Nie wie pani Angeliko? no, był tutaj z takim pijanym kolegą. Kabulec? No może. A to gagatek. A już myślałam, że się zmienił. Że się wysilił troszeczkę dla Oliwii. A on znowu to samo. Zastawił coś? Scyzoryk. Tak? Taki. Pierwszy raz widzę. Jest pani pewna? Raczej nie Ziutka i na pewno nie mój. Chce pani wykupić? Nie. Po co mi? No nie wiem, może się do czegoś przyda. Niech Ziutek sam załatwia swoje sprawy. Pius jeden. Nie był bardzo pijany. Właściwie to chyba wcale. Pewnie się to zmieni, skoro coś zastawił. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Rozumiałam panią Grażynkę. Wydawało się, że Ziutek wyszedł na prostą, a znowu zaczynała mieć z nim problemy. Wiesław przekazał córce pieniądze, które dostał za zastawiony w lombardzie sprzęt rolniczy. Masz. Nie martw się, jedź. To, co zostało, to nam wystarczy. Weź. Skąd je wziąłeś? Od ludzi. Od jakich ludzi? Czy to ważne? A z czego my oddamy? Dostaniemy odszkodowanie, to oddamy. No ja nie wiem. Ale nauka Litki jest najważniejsza. A jak nam nie oddadzą pieniędzy? Ale przestań krakać.
Dostaniemy. No ja nie wiem, jak tak uważasz to. A myślisz, że dla kogo jest ta cała charówka? Jak Litka rzuci szkołę, po co te wszystkie wyrzeczenia? No, dla kogo? Powiedz mi. Mariusz zabezpieczył sprzęt rolniczy klienta. Lustrował też okolice Lombardu. Chciał namierzyć obserwatora współpracującego z porywaczami. Cześć, szefie. Może lepiej nie dzwoń. Spokojnie. Zamknęliśmy Lombard, nikt nas nie słyszy. Coś wiadomo? Nic, cisza. A pieniądze? Mariusz, właśnie zbieramy je. Jezu, oni ją zabiją. Kaziu. Spokojnie, mamo, no. Pani Beato, proszę nie panikować. Porywaczom zależy na zysku. Trzeba tylko uważać, żeby nie popełnić błędu. Niech ja tylko dorwę tych gnoi. Zawiadomiłem policję. Co? Mariusz, co ty zrobiłeś? Przecież oni nie pozwolili. Kaziu, jak oni się dowiedzą, to przecież Boże, no. Mariusz, no właśnie, słuchaj, mogą mieć wtyki. Z Darkiem Wijasem rozmawiałem. Ufam. No nie wiem, no może. Współpraca z policją to było jedyne rozsądne rozwiązanie. Trzeba było odnaleźć porywaczy. A nie było powiedziane, że po przechwyceniu okupu wypuszczą Martę na wolność. Co mamy robić? Czekać. My poszukamy obserwatora. Spokojnie, nie jesteście sami. No dziękuję, tylko nie zróbcie niczego głupiego. Jasne. Wolę stracić majątek, pamiętaj, niż dziecko. Co z Martą? Bez zmian. Boże, takim współczuję. Mariusz? Boję się. Dlaczego? A jak nam też coś grozi, jakieś porwanie, zwłaszcza Marysi? Nie macie tyle kasy. Poza tym twój mąż, kryminalista, to byłoby dla nich zagrożenie dodatkowe. Jesteście bezpieczne. Może to głupie, ale naprawdę się bałam. Marysia była już raz porwana. Ja zresztą też. Razem z nią. I nie chciałabym, żeby to się kiedykolwiek powtórzyło. Następnego dnia właściciele gospodarstwa, zgodnie z zaleceniami weterynarza, usuwali ściółkę z pustego chlewu. I gdzie chcesz to zakopać? Na polu. Popatrz, tylko ludziom kłopot zrobili, no. I co im zrobisz? Jeszcze te tabliczki każą wieszać, jakby, nie wiem, jakieś zakażenie tu było, jakby jakiś Czarnobyl wybuchł. Ale takich świń jak mi to nikt nie miał. Piękne, zdrowe. Ze świniami sobie mogli zabrać, no. No, Popatrz, ale tylko widzisz, nam... siedzą w tych garniturach i pisma piszą, a świniaka to pewnie na oczy nie widzieli. Zniknął mój opryskiwacz. Wiecie coś o tym? No, pożyczyłem. Bez pytania? Nie, no pytałem twojej żony, a ciebie nie było. Chcę zwrotu. No, oddam później. Teraz oddaj. Ale nie będziesz mi tutaj chodził do cholery. Chcę moją własność. I co, na plecy ją weźmiesz, co? Oddaj, bo wrócę z psem i poszczuję. Wynoś się do cholery. Nie ruszę się stąd. Uspokójcie się, no uspokójcie się. Zgodnie z podejrzeniami Mariusza, Lombard był obserwowany przez przestępców. Mężczyzna współpracujący z porywaczami nie wiedział jeszcze, co go czeka. Szukasz mnie? Ale o co chodzi? Gdzie reszta? To pomyłka jakaś. Gdzie twój kumpel? Wiem, że nie jesteś sam. To jakaś pomyłka. Puść. Zaraz inaczej pogadamy. Lubię, jak ktoś kłamie. Kolega się wywrócił, stracił oddech. Będziesz stać pogotowie? Nie trzeba, jestem po ratownictwie. Zaraz dojdzie do siebie. Postanowiłem zawinąć kolesia do Lombardu i wycisnąć z niego informacje. Nie będzie mnie obrażał. Sprzęt pożyczyłem. Mam na to świadków, nie? Jasne. Rybciak, no powiedz mu jak było. Prawdę gada. Sam mu pomagałem podpiąć sprzęt. To jest was dwóch, złodzieje pieprzo... Z policją wrócę. Zarazę dowcie przyniosłeś ty. Ja jeden, zarazę? tak. Do lasu chodzisz, nie? Ja nie chodzę. Akurat. Wszyscy wiedzą, że kusujesz. No i tą zarazę od dzików przyniosłeś ty. Głupoty gadacie, to nie moja wina.
Mariusz postanowił dokładnie przesłuchać chłopaka, który obserwował Lombard. Mariusz, co ty robisz? Robię co muszę, nie patrz. Jezu, ale co ty chcesz mu zrobić? Odbierz. Schowaj ten telefon. Sam sobie, wiesz. Odbierz, bez, że wszystko w porządku. Albo poderżnę ci gardło. Okej. Tak. Jak? Okej. Nic się nie dzieje. A co tak dziwnie mówisz? A, no. Coś mi ciśnie do kibla. Byłam przerażona i nie chciałam na to patrzeć. Miałam tylko nadzieję, że Mariusz wie, co robi. To był widocznie jedyny sposób, żeby uratować Martę. No i jak? No, udało się zdobyć 600 000. No a Korynt? No, on zdobył prawie 1 000 000. Mi się wydaje, że to on za tym wszystkim stoi. No. Oni. Tak, słucham? Masz kasę? Nie całym, ale dużo. Znaczy ile? 600 000. Jaja co robisz? No, no po prostu jest za mało czasu. Dobra, to którą rękę mam mi upier... Daję wam wszystko, co mi się udało zdobyć. Oddajcie mi córkę. Dobra, słuchaj dziadek. Wsiądziesz do pociągu do Katowic o 16:05 i jak zadzwonimy, to wyrzucisz torbę z pieniędzmi przez okno. Rozumiesz? A Marta? Będzie kasa, będzie córka. I żadnych numerów. Dobrze. No co? No co mówili? No, że mam wsiąść do pociągu. Oddałbym wszystko, żeby ratować Martę. Ale przecież nie dało rady wyciągnąć tego 1 000 000 z kapelusza. No widzisz, kanalia, łajza jedna. Nie. Kurtka mi zniszczył. Zaraz cię strzyję. Masz. Szyj. Wiesiek, co to jest? Umowa. Coś ty... Zastawił maszynę Henka w Lombardzie? A co? Przez niego jesteśmy zniszczeni? Ale tak nie można. Wiesiek, my jesteśmy uczciwi. Mieliśmy 8 tuczników i 2 maciory. Nie mów mi o naszej uczciwości, dobrze? A odszkodowanie mówiłeś, że dostaniemy. No ale nie wiem, kiedy i jakie. Czytałem, że ci z Podlasia to nawet nie dostali połowy tego, co powinni dostać. No ale mogłeś to jakoś inaczej załatwić. No ale co według ciebie miałem zrobić, no? No nie wiem, mogłeś zastawić co innego, nie wiem, telewizor, radio, albo nawet ten srebrny serwis swoich rodziców. Nie będę się pozbywał naszej krwawicy. Ale to jest kradzież! Henik jest nam to winien, a to nie jest kradzież, tylko pożyczka. Jak dostaniemy odszkodowanie, to może wykupimy i oddamy. Dobra. Muszę iść do sołtysa po te wnioski na odszkodowanie. Mariusz wydobył od przestępcy potrzebne informacje na temat okoliczności porwania i podzielił się nimi z policją. Co ty mu zrobiłeś? Rozmawialiśmy. Człowieku. Zwinęliście tego drugiego? No jasna sprawa. Kibluje w radiowozie. Tylko nie jest zbyt rozmowny. No tak, bo wy macie procedury, a ja nie. Ręce do tyłu. Ale to my będziemy musieli świecić za ciebie oczami. Jak to wyjaśnimy? Potknął się. I tak 108 razy. On chciał mnie zabić. I słusznie! Wiem, gdzie mają kryjówkę. Okej, idę na współpracę. Teraz to już nie masz wyjścia. Co z Kazimierzem? Spokojnie, dostał ogon. Słuchajcie to, zabierzcie go na komendę i jedźmy tam na miejsce. Zanim się zwiną, albo zorientują, że coś nie gra. Ja wezwę patrol, ogarnę temat, a wy działajcie. Sprawa jest taka, że nie mamy wsparcia. A tecy pojechali do jakiegoś napadu na bankomat. Trudno, jedziemy sami. Nie mogliśmy czekać na antyterrorystów, bo czas działał na naszą niekorzyść.
Musieliśmy wziąć sprawę w swoje ręce. Danuta postanowiła wykorzystać nieobecność męża i spieniężyć część rzeczy ze swojego gospodarstwa. Poprosiła o pomoc sąsiada. Sam nie wiem, Wiesiek by się wściekł. Musimy wykupić maszynę Henka z Lombardu. Przecież wy za to możecie pójść siedzieć. Wiesiek mówił, że tylko pożycza. Nie wiedziałem, że poleci z tym do Lombardu. Muszę to odkręcić. A ty lepiej, żebyś mi pomógł w tym. Dobra, już dobra. No, do bitki to jesteście wszyscy, ale jak trzeba pomyśleć, to jakoś żadnego nie ma. Dobra, nie gadaj już. Chodź, już jedziemy. I jak, tato? Synu, jadę pociągiem. Uważaj na siebie, błagam cię. Adek, nie mogę rozmawiać, bo jak tam ci zadzwonią, że mam wyrzucić pieniądze, a nie odbiorę telefonu, no to rozumiesz. Dobrze, daj znać po wszystkim. Cześć. Cześć. A to już, żeby się udało, żeby im to wystarczyło. No spokojnie, będzie dobrze. Mariusz działa, odbiją Martę, no. Będzie dobrze. Tak się boję, synku. Spokojnie. Nic się nie stanie, uwierz. Ojciec czekał na sygnał od porywaczy, żeby wrzucić walizkę z kasą. Nie mogłem nic zrobić, żeby ratować siostrę. Czekałem tylko z mamą na rozwój sytuacji. Ile pani da? Niewiele. O, to lepsze. A w sumie? No tak, no to za telewizor mogę dać 300. Za ten sprzęt grający góra 150 i... Tak mało? No, jak pani po to nie wróci, to my będziemy w plecy. Ale ja po to wrócę. Ja przyjechałam po zastaw męża. Muszę go wykupić. O, 3000 muszę uzbierać. Trochę mam, ale córka część wzięła na studia. Ja muszę ten sprzęt odzyskać. Dobrze, zobaczymy. Ja zrobię próbę srebra i zobaczymy, co da się uzbierać. No ale, wie pani, no, to nie są rarytasy. Kolejna zakręcona historia. Nie lubię tych rodzinnych sporów. Zarobić się na tym nie da, a te afery potem to koszmar. No, do wykupu zastawu będzie brakować 250 zł. A nie może pani czegoś tam obniżyć? No nie mogę, umowa to umowa. My nie możemy być na tym stratni. Boże, i co teraz? Ale możemy zostawić przyczepkę. I tak musimy podłączyć maszynę. No na to mogę się zgodzić. No i super. No tylko, że i tak będziemy mieć problem, no bo pani nie ma upoważnienia od męża. Niech się pani nie wygłupia. Jak ja nie wykupię tego sprzętu, to on do więzienia pójdzie. Dlaczego? A proszę pani, bo przez głupotę. Bo ten sprzęt, który zastawił, to nie jest jego, tylko szwagra. No to ja powinnam to na policję zgłosić. Już i tak wszyscy mają problemy przez te świnie. Pieniędzy nie ma i nie wiadomo, kiedy będą. Jak męża wsadzą, to będzie amen. On nie chciał źle. Przez Henka ten pomógł przyszedł. Dla Lombardu też będzie lepiej. Wykupimy ten sprzęt i oddamy Hańkowi. Zwykle nie łamiemy zasad, ale czułam, że powinnam pomóc klientce pozbyć się spornego sprzętu. Dla dobra Lombardu. Miałam tylko nadzieję, że rzeczy, które przyniosła, nie pochodziły z kradzieży. No to w takim razie dziękuję. Do widzenia. Przecież ci mówiłem, że nie ma tutaj twojego zegarka. Byliśmy tu wczoraj, pamiętam. Tak, ale jego nie zastawiliśmy. No przecież nie byłem taki pijany, pamiętam. Tylko ci się wydaje. Panowie, z awanturami ja was zapraszam na zewnątrz, tak? Panią też kojarzę. On mnie okradł. Ale niech się pan uspokoi. Nie było żadnej kradzieży, bo ja nie przyjęłam tego zegarka. No, przecież mówiłem, zastawiliśmy tylko scyzoryk. No. Proszę. No, widzisz? O, i Proszę bardzo. nawet mam umowę. Proszę. O,
To co z nim zrobiłeś? Ukradłeś? Ale niech się pan uspokoi! A ty się nie wtrącaj, pan już. Odczep się! Skąd ja mogę wiedzieć, gdzie on jest? Dałem ci go wczoraj. Co z nim zrobić? Gdzieś polazł. Gdzie? No, do domu, no. Daj, idziemy do domu. Ale niech pan go zostawi! Tego było już za wiele. Tamten pijak zaczął mi się panoszyć w lombardzie, był agresywny i rzucał oskarżenia. No, musiałam zareagować. Zgodnie z zapowiedzią szwagier Wiesława, Henryk wezwał policję, żeby odzyskać skradziony sprzęt rolniczy. On mnie okradł. To pożyczka była, no. Tak, tylko ja o tej pożyczce nic nie wiedziałem. Twoja żona dała dancę, nie? A są Siłą wziąłem. Panowie! Na dołek. Danuszka, co żeś narobiła, co? No przecież już niepotrzebne, no. O co tu chodzi? Sprzęt został pożyczony od żony Henka, całkowicie legalnie. No. To co pan policji głowę zawracasz? To słowo przeciw słowu. To 3 słowa przeciw jednemu. Następnym razem proponujemy sprawy rodzinne załatwiać we własnym gronie. Fałszywe zgłoszenie kradzieży jest karalne. Niech pan się lepiej pilnuje. No, widzisz? W Lombardzie trzeba bardzo grzecznie, bo z panią Angeliką to nie ma żartu. Zupełnie jak z twoją żoną. No, o wilku mowa. A kogo my tu mamy? Ale to nie moja wina. Przyszedłeś do domu na bombany. Z cudzym zegarkiem na ręku. Z moim! Nie wiem. Wzięłam na przechowanie. Pański? Mój. Oddaję. Trzymaj się od Ziutka z daleka. Dziękuję. Masz do domu. Tak jest, szefowa. No. A scyzoryk? Bo to chyba pański. Mój, ale Ziutek zastawił, niech Ziutek wykupi. Pani dopisze tylko do tego, że to jest... Nic nie będę dopisywać. Z Ziutkiem się dogadujcie, bo ja już mam pana serdecznie dosyć. Ale... Ale żadne ale. Do widzenia. Do widzenia. Tamten gość i Ziutek działali mi na nerwy. Miałam dość takich pijackich awantur. Jak mogłaś mi to zrobić za moimi plecami, co? To ja ci tyłek ratuję, a ty się jeszcze awanturujesz? Ratujesz? Sprzęty sprzedajesz. Nie miałam wyjścia. Świnie straciliśmy, sprzęty domowe też straciliśmy. Dobrze zrobiłam. Ale to wszystko jego wina, on powinien być tylko stratny. Skąd wiesz? No bo kłusuje, przyniósł zarazę do wioski. Pierwsze słyszę. Wszyscy gadają. Każdy do lasu chodzi. Jak ogłosili zarazę, to tylko Heniek chodzi do lasu. Nikt go za rękę nie złapał. Ale zarazę u niego znaleźli, a to jest wystarczający dowód. Słuchajcie, u Chowańczuka znaleźli dzika za stodołą, martwego. No i może Heniek miał rację, jak mówił, że chorobe dziki same do wsi przywlekły. Jak widać, nie trzeba chodzić do lasu. A teraz idź przeproś Henka. Ale już! Porywacze przejęli pieniądze, które Kazimierz i Korynt zgodnie z wytycznymi wyrzucili z pociągów. No i załatwione. Widzisz? A tak się bałeś. Coś jest nie tak. Nasze oko się nie odzywa. Nie pękaj, gościu. Mówię wam, coś jest nie tak. Zbieramy się. Raz. Dobra, co się tak boi? Zbieramy się i zabieramy ich. Szybko. Dawaj! Gleba! Stój, policja! Gleba, Rzuć to! Broń, bo ją zabiję! Rzuć broń, bo ją zabiję! Halo? Naprawdę? Naprawdę. Nie wiem, jak panu dziękować. Co, odbili ją?
Na policję jednak można liczyć. No i na Mariusza. To między innymi jego działaniom zawdzięczaliśmy to, że Martę udało się odbić. Adrian poinformował Angelikę o udanej akcji zorganizowanej przez Mariusza i policję. No to chyba będziemy musieli mu jakiś pomnik postawić. Dobra, Adek, będę musiała kończyć, bo chyba będę mieć klientów i szykuje mi się dzień świstaka. No dobra, to pa. Dzień dobry. Dobry. Panowie, ja nie chcę już wracać do tej sprawy. Ale spokojnie, żeśmy się dogadali. No tak. Tym razem szwagier chce zostawić. To jego sprzęt. Nie wiem, ja już nie mam do tego głowy. Zaraz zamykam lombard. Ale co w tym trudnego? No, to przecież ten sam sprzęt, nie? On już był wyceniony. Potrzebuję kasy. No. Odszkodowania nie będzie. Dlaczego? Wykryto wirusa w moim chlebie. A to nie może się pan odwoływać? Mogę, ale kto wie, co to da. No, szwagier, nic to nie da. Muszę zastawić maszynę, na jakiś czas starczy. No tak, a co potem? Trzeba będzie się zająć czym innym. No czym, szwagier? No, przecież ja całe życie przy tych świniach, no. A nie ma krowy? Pani krowa to 2 lata rośnie, a ze świn to ja miałem co pół roku pieniądz. Nie macie, szwagier, coś wymyślim. To co, weźmiecie ten sprzęt? No dobra. Na wsi chyba zawsze jest dużo pracy. Byłam pewna, że sprzęt jeszcze przyda się klientowi i wróci go odebrać, a my zarobimy na odsetkach. Karetka już jedzie. Nie trzeba. Nic już ze mnie nie będzie. Nie chciałem. Ale nie dałeś mi wyboru. Szkalono nas, żeby nie dawać wyboru. Tak. To było dawno temu. Nie zapomniałeś. I oni też nie zapomną. O czym ty mówisz? Przed przeszłością nie uciekniesz. Zawsze cię dopadnie. I to szybciej niż myślisz. W następnym odcinku rodzice odkrywają tajemnicę córki. Majka, coś ty sobie zrobiła? Tatuaż mam. Ale to chyba nie jest prawdziwy. Jest i jestem z tego dumna. Ty chyba straciłaś rozum. Adek składa Alinie wyjątkową propozycję. Wiesz co? Wprowadź się do mnie. Co? Naprawdę tego chcesz? Na 100%. Cezary próbuje wytłumaczyć się Angelice. Przyszedłem przeprosić cię za to, że się nie odzywałem. Proszę. I co, i myślisz, że kwiaty wszystko załatwią? Wiem, że nie, ale ja ci wszystko wyjaśnię. Wojtek podejmuje zaskakującą decyzję. Cześć, tato. Przyjedź do domu Marty. Po prostu przyjedź, to ważne. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.